jeśli decydujesz się budować startup, zdecydowanie jesteś osobą odrobinę szaloną. Pytanie, co skłania Cię do tego szaleństwa? Pieniądze? Tak, oczywiście. One zawsze wchodzą w grę i są dosyć naturalną odpowiedzią. Ale pieniądze są jedynie środkiem do celu, narzędziem jego realizacji. I to, jak chcesz je wykorzystać, świadczy o tym, jakim founderem, founderką jesteś. Pozwól, że przedstawię Ci 4 typy founderów, jakie rozróżniam w startupowym ekosystemie. Pierwszy rodzaj foundera to Freedom Founder. Alright. To ci z Was, których motywacją jest ucieczka z typowego 9 to 5. Macie już dosyć korpo i czujecie, że coś Wam umyka. Nie zależy Wam za specjalnie na milionach na koncie, ale rozumiecie, że bezpieczeństwo finansowe jest kluczem do Waszego spokoju ducha. Chcecie zwiedzać świat, nagrywać turystycznego bloga, albo po prostu mieć jak najwięcej czasu dla siebie i swojej rodziny. A i 50-metrowe mieszkanie nie jest dla Was żadnym więzieniem. I to jest mega. Chcecie korzystać z uroków życia i szukacie sposobu, aby zachować bezpieczną kasę, jednocześnie pracując nie więcej niż 10 godzin tygodniowo. Nie zależy Wam na budowaniu teamu czy skalowaniu. To przed Wami sztuczna inteligencja otworzyła nowe drzwi, okna, piwnice i poddasza. Do niedawna pewnie myśleliście jedynie o jakimś dropshippingu, krypto i innych tanich sztuczkach, które ani nie były tanie, ani nie były dochodowe i w głębi duszy wiecie, że to bardziej internetowy hype niż prawdziwy potencjał. Teraz, gdy budowa softu nie wymaga już wielkich budżetów, możecie spokojnie budować startupy w swoim obszarze specjalizacji i zarabiać na nich nawet przy niewielkiej grupie odbiorców. Drugi rodzaj foundera to business founder. I'm keeping the business, while you are getting in the freezer. To ten rodzaj foundera, który spośród wszystkich ratuje nam odrobinę statystyki sukcesu. Słowem, które dobrze go opisuje, jest oportunista. Widzicie okazję, lukę na rynku, do której próg wejścia jest ustalony na niskim poziomie, a warunki makroekonomiczne są sprzyjające i wykorzystujecie to. Bardzo często zdarza się, że Wasi pierwsi płacący klienci przechodzą z Wami z kontraktów, na których pracowaliście na rzecz korporacji X. Nie jesteście osobami specjalnie skłonnymi do ryzyka, a podstawy do podjęcia decyzji opierają się na logice. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że umowa o pracę to jedynie pozorne bezpieczeństwo i widząc, jak działają mechanizmy, które poznaliście w korporacji X, jesteście przekonani, że jesteście w stanie ułożyć je sprawniej. I bardzo często po prostu tak jest. To ci z Was, którzy widząc, jak rozwijał się rynek software, otworzyli agencje rekrutacyjne albo outsourcingowe i starali się płynąć na fali software'owego hype'u. Niestety, dla niektórych z Was był to pierwszy styk z biznesem i gdy Eldorado się skończyło, biznes również okazał się męczący. Niemniej, to Wy potraficie liczyć najlepiej z nas wszystkich. Jednak często zakładacie, że Eldorado będzie trwać wiecznie i to Was gubi. Trzeci rodzaj foundera to lifestyle founder. Come on. Uwielbiacie czytać o startupach i startupowy vibe to coś, co Was kręci najbardziej. Eventy, pitchingi, rozmowy z VC to jest to, co sprawia Wam najwięcej radości. Biznes tak naprawdę jest na drugim planie. Lubicie nazywać się CEO i marzy Wam się liderowanie ogromnymi teamami. Całkiem prawdopodobne, że nabraliście doświadczenia w firmach konsultingowych albo bankach, ale jesteście najzwyczajniej zmęczeni i chcecie zbudować coś własnego. To Wam zawdzięczamy najwięcej widoczności i szumu medialnego, bo najzwyczajniej jesteście w tym cholernie dobrzy. Niestety, aby odnieść sukces, potrzebujecie silnych pleców. Często jest to wsparcie rodziny, a głównym źródłem dochodu jest dla Was kolejny grant, kolejny wygrany konkurs, a produkt zarabia jedynie w momencie uzyskania wielkiej skali. To Wy rozumiecie, jak rozmawiać z VC, bo mówicie ich językiem. To Wy jesteście w stanie osiągnąć exit najszybciej z nas wszystkich. Niestety, jeśli nie rozkręcicie lejka przychodowego, zanim skończą się możliwości na granty, to koniec. Czwarty i ostatni rodzaj foundera to Mission Driven Founder. Love, Taj, love. To ci z Was, którzy są wystarczająco odważni, by mówić, że zmienicie świat. Pieniądze są na drugim planie, a praca 7 dni w tygodniu to dla Was norma. W lodówce świeci jedynie światło, ale nawet nie wiecie, że żarówka się jeszcze pali, bo tak naprawdę jedzenie jest dla Was tylko i wyłącznie fraszką. Jak upadacie, to upadacie bez zabezpieczenia i wygrzebanie zajmuje sporo czasu. Ale jeśli się wznosicie, to wznosicie się na niespotykane poziomy i faktycznie to Wy zmieniacie świat. To Was uwielbiam najbardziej, ale też Was jest pośród startupów najmniej. A mieszanka oportunisty i foundera z misją to właśnie ci, o których czytasz na pierwszych stronach gazet czy w książkach. Magic. A zatem jakim typem foundera wydaje Ci się, że jesteś? Pogadaj o tym ze znajomymi, bo ponoć dobra metoda weryfikacji charakteru znajduje się w stwierdzeniu jestem taki, jaki Tobie się wydaje, że mi się wydaje, że jestem. So I am what you think that I think I am. Ale jeżeli chcecie wiedzieć, który kierunek rozwoju w przypadku którego foundera jest najlepszy, czy w ogóle dostępny, zerknij na następny odcinek. Piona i do usłyszenia.